Pokażę wam, jak to tam wygląda. O, to jest cała widoczność. Ale wygląda, że ta mgła jest raczej tutaj blisko nas, bo u góry mi się tak wydaje, że jakiś taki błękit prześwituje. Także może za pół godziny to przejdzie i jeszcze gdzieś ruszymy. Oto miejscówka, która nazywa się Skały Pastuchowa. Wysokość 4700 metrów. Aktualnie wszystko w chmurze. Troszkę tutaj grup się zebrało, bo to jest takie popularne wyjście aklimatyzacyjne. Reda założyła pelerynę. Warunki są górskie. Mgła wieje, ale jest ciepło. Najgorszy jest wiatr. Ciężko ci się oddycha? Tak, ten wiatr wszystko odcina. Próbowałam już iść tak bokiem, twarzą w drugą stronę, ale nie wszędzie tak się da. Zwłaszcza teraz, jak ratrak przyjechał i wszystko przepługował, to po prostu ciężko się idzie i to jeszcze, no, nie. We mnie wystarczy na dzisiaj. A teraz chciałem wam pokazać, jaki można mieć super widok z namiotu, jak się odpowiednio długo wyczeka. Proszę bardzo, tutaj na jedną stronę. Balą. A zaraz będzie na drugą stronę. Czwarty dzień. Wreszcie się zrobiła pogoda, zgodnie z tą prognozą, która wydaje się być aktualna, mimo tego, że pobraliśmy ją już 4 dni temu. No, ale wczoraj wszyscy mówili, że nie, dzisiaj nie będzie ładnej pogody, dopiero jutro. Więc dobrze się wyspaliśmy. Pierwotny plan zakładał, że będziemy dzisiaj atakować o 2 w nocy. I atakowali ludzie, bo my tu mamy blisko trasy, więc słyszałem ratraki. Kto dzisiaj atakował, pewnie wyszedł, bo jest godzina 8 jest. 8 jest i do tej pory cały czas Elbrus jest osłonięty, zaraz pokażę, wyjdę tam. No ale my się zdecydowaliśmy, że jutro to zrobimy. Miejmy nadzieję, że będzie tak samo dobra pogoda. Według naszej starej prognozy ma być mniej wiatru jutro. Tak, jutro w ogóle praktycznie nie będzie wiatru. A jeszcze jest taki czynnik, że wczoraj poszliśmy na Skały Pastuchowa i po tym jak ja dolazłem do namiotu, to z powrotem mnie strasznie głowa rozbolała, więc praktycznie chyba przez 1,5 godziny leżałem bez ruchu, nawet się nie odzywałem. Tak, nawet nie zjadł kanapek. No, Dorenda jadła sama, dopiero chciałem coś na noc zjeść, no bo też nie można nie jeść na tych wysokościach, jednak to jest 4200 metrów. Tu trochę siadło po nocy lodu na namiocie, ale to nie ma się co przejmować, zaraz wyschnie. Z tej strony namiot już suchy. Korzystam ze słońca, ładujemy 2 telefony, potem podłączymy powerbanka, baterię do GoPro. Z takich życiowych rzeczy to tutaj mamy toaletę. Widzicie, jak ta chmurka nas tu atakuje. A ja się czuję teraz w miarę dobrze. No nie wiem, czy to jest ta choroba wysokościowa, akurat mnie tutaj dotknęła. 4200, tam na Pastuchowa byliśmy na 4700. Tam się niby czułem w porządku, dopiero później przy zejściu coś nie tak. No może przeżyję, no zażyłem pastylkę przeciwbólową, jedną wieczór, drugą rano, teraz jest ok. Najwyżej jutro przy ataku szczytowym też zażyję jeszcze jedną, żeby wejść na szczyt. To nie będzie najwyższy punkt, na którym byłem, kiedyś byłem jeszcze wyżej i też taką senność lekką czułem, więc mam nadzieję, że teraz takie przygotowanie, te 3 noce na 4200 zrobią robotę i tam te 5600 jakoś pyknie. Z naszej miejscówki na 4200 zeszliśmy 200 metrów w dół, bo jak wiecie, zapalniczka się nam skończyła, znaczy zepsuła. No i tutaj jest cywilizacja
No więc stwierdziliśmy, że skoro jutro robimy atak szczytowy, to musimy coś porządnego zjeść. A że jak tu dojdziemy, to na pewno ktoś nam pożyczy zapalniczkę. No i w ogóle, słuchajcie... Tak, i tu jest woda, więc przy okazji woda. I dostaliśmy zapalniczkę, pik. I patrzcie się, co się dzieje. Normalnie się pali. Więc w czym jest problem? Trzeba mieć takie stare z piezo, Trzeba te mieć- działają na wysokości. Trzeba A my mieć mieliśmy to- takie nowe z takim przyciskiem, Tak. a te nie działają na tej wysokości. Nie wiem ile tam jest gazu, ale powinno nam starczyć. Czyli po prostu nie z guziczkami, tylko takie. Cyk, cyk, cyk. Ponieważ to ma być atak szczytowy, to zjemy całą konserwę. Całe 300 gram. Zobaczymy. Jak nie wszystko zjemy, to włożymy do pudełka I wyniesiemy na górę. i będzie na później. Ale najważniejsze, że za chwilę będzie wrzątek, a jak będzie wrzątek, to będzie herbata, której nie piliśmy chyba od 2 dni. No nie wiem tylko, czy to jest najważniejsze. A teraz widać Elbrus między chmurami w dziurze. Dorenda zapakowała 8 litrów wody. 7. Schodziliśmy może 10 minut, ale pewnie pół godziny będziemy szli do góry. Dorenda, a czemu płaczesz? A już nie płacę. Płaczę, A czemu płakałaś? bo cebulę obierałam. Mają bardzo dobre cebule tutaj. Nieoszukane, nie? Tak. A tak wygląda nasza kuchnia namiotowa. Aktualnie przygotowujemy się do kolacji. Jest godzina 19:21 i jak tylko zjemy, to idziemy spać. Nie, Bo- jeszcze się spakujemy. A, jeszcze się spakujemy. No Bo mamy pobudkę gdzieś koło godziny 1:30 i chcielibyśmy koło 2:00 w nocy wyjść. No, 1:43 staliśmy, No, usiedliśmy. usiedliśmy. Już słuchajcie, 2 ratraki przejechały chyba skuter, więc pogoda pewnie jest, bo ludzie wychodzą, także no my też wychodzimy, tylko się musimy tutaj ogarnąć, jeszcze słów mi brakuje. Pierwsza rzecz, spróbujemy rozpalić, jak się kuchenka rozpali, to robimy ciepłą herbatkę i grzejemy musli i termosik i to będzie wtedy już pierwszy sukces i wtedy rozgrzanie pójdziemy na górę. Leje się woda? Nie. Nie? To jest ta jedna butelka, która miała być na powrót, więc nie położyłam jej w namiocie. Z tej się leje. Tak, ale tam miało być na teraz. Udało się odpalić kuchenkę z trudem. Zmienialiśmy dyszę. To jest niepojęta rzecz. Po prostu ta kuchenka Primusa 600 zł, kurwa, a działa jak nie wiadomo co. A teraz jest Więcej, tak dysza więcej tej wody. do jakiegoś innego paliwa. Litr na niej. Litr? Tak, no, kubek A, bo to, herbaty. tak, to też na pół litra na drogę. Jeśli myślicie, że sami ruszamy na Elbrus, to patrzcie, teraz pokazuję w dół. Jadą ratraki, a ile tutaj osób już podchodzi. Tu są koło nas i powyżej była całkiem spora grupa, tam przy Pastuchowa. Mamy już praktycznie szlit. Jesteśmy jakieś, pewnie i tak mnie nie słychać. No, z 200 metrów nad skałami Pastuchowa. Zbliżamy się do trawersu. Tutaj jest wierzchołek Elbrusa. Patrzcie się, jak dużo ludzi tutaj idzie. W skali 1 do 10 warunków trudnych powiedziałbym, jeśli 10 jest najgorzej, to te warunki są mniej więcej na 2, czyli w miarę ok.
Do 500 i biorę plecak. Co? Do 500 i biorę plecak. Nie słyszę cię. Do 5100 i biorę plecak. A, Okej? coś o plecaku? Mówię, że idź do 5100 z plecakiem, a potem ja go wezmę. A gdzie będzie 5100? Za 50 metrów. Dobrze. Od czego zacząć? Nie wiem. Może Dorenda coś powie. Tam, gdzie wszyscy ci ludzie, to siodło, to przełęcz między wschodnim a zachodnim szczytem. A od stamtąd na najwyższy szczyt, czyli na zachodni, jeszcze 300 metrów. Kawałek już weszliśmy, tu jest bardzo stromo i widać, że ludziom to jest ciężko. Ale ogólnie powinniśmy dać radę. No jest wysoko. Ja miałem taki moment, jak dochodziłem do tego siodła, czyli do tego miejsca, gdzie w tym momencie jest tak dużo ludzi tam za plecami. Chyba mi brakowało trochę tlenu, że czułem się taki troszeczkę pijany. Zresztą w tym momencie też się tak czuję. Tutaj wzdłuż tych poręczówek Dorenda dzielnie idzie z 2 kijami w rakach, ale niektórzy, kto ma uprząż, może się tutaj wpiąć, zaasekurować. O, tutaj widzicie, pan doszedł i będzie się przepinał z jednej liny poręczowej na drugą linę poręczową. Tak naprawdę, żeby to było w pełni fachowo, powinien mieć 2 ląża, żeby nie być nigdy wypięty. Jak u was? No i doszliśmy do kopuły szczytowej. To już chyba wejdziemy na wierzchołek, nie? To już chyba nie będzie daleko stąd. I zrobimy ładne zdjęcia. Ale nie zostaniemy tam długo. No, tak. Czuję jakiś... O, widać! Widać gościa. Elbrusika. Widzicie go tam? Chodźcie, pokażemy wam. Właśnie minął nas przemiły Hindus i powiedział: relaks, tylko 5 minut. Dorenda, damy radę? Tak, Tak? ale powoli. Naprawdę trzeba się uważać teraz, żeby się za bardzo nie naprężyć. Oczywiście wiecie, że zdobycie szczytu to nie wszystko. Trzeba jeszcze z niego zejść. W szczególności będzie jeden trudny odcinek. Zaraz na początku będzie taki moment z poręczówkami, ale można go schodzić ciut powyżej, a w momencie poślizgnięcia czy coś łapać się poręczówki. Wszystkie zęby wbijaj. Co?
Wszystkie zęby wbijaj! O, dokładnie. Dokładnie. Już dalej będzie chyba prościej. Udało się. Jesteśmy na przełęczy. Teraz trzeba tylko dojść do namiotu. Może jak się uda go szybko poskładać, to jeszcze zbiec na kolejkę i zjechać na dół do Azołu, gdzie będzie las i rzeka. Brenda potraktowała smarowanie na poważnie. Tak, bo już czuję jak pieczy. Trzeba było smarować wcześniej, ale wtedy jeszcze było tak zimno, że nie odważyłam się zdjąć rękawiczek i siedzieć na miejscu, żeby się smarować. Więc teraz wiesz, słońce po prostu na tej wysokości jest bardzo mocne. Jesteśmy przy namiocie. Czas trasy 9 godzin. Najbardziej męczące było zejście No, i gorące. tak. Strasznie. Kurde, masakra. Normalnie jest tak ciepło teraz, a trzeba chwilę odpocząć. Ja muszę na chwilę skoczyć do namiotu, się chyba rozebrać i położyć. I chcemy jeszcze zjechać dzisiaj na dół. Czyli jeszcze musimy z 4200 na 3500 zejść i siąść do kolejki. Jest 12 godzina. Kolejka jest do 4, mamy na to 4 godziny. O! Niezły dzień. Dzień, no kurwa, dopiero jest 12. Jest dopiero połowa. Dopiero połowa. Ale już 19 km przeszliśmy. Ojku. No i prawie cały Majdan poskładany, wszystko namiot trzeba zwinąć i będziemy spadać w dół. A ten odgłos to jedzie ratrak. Zobaczcie jak śmiesznie wygląda ta platforma, gdzie stał namiot. Tu na początku wszystko było równe, a potem się podtopiło wokół namiotu. Tutaj gdzie teraz chodzę spaliśmy i to bardzo wygodnie. Co, schodzimy na kolejkę, bo mamy 2 godziny, nie? I 700 metrów do zejścia. I różnicy wysokości, a nie wiem ile kilometrów, parę. No, a nad Elbrusem już chmurki.